Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Minął rok czasu od naszego wyjazdu wakacyjnego i teraz jedziemy znowu. Jedziemy do ciepłych krajów. Pewnie domyślacie się, dokąd jadę, ale jeśli chcecie śledzić moje przygody, towarzyszyć mi, to zapraszam. Po drodze zatrzymamy się u mojego kumpla Krystiana, Kryniu G, tak nosi nazwę jego kanał na YouTube. Odwiedzimy Krystiana i jego rodzinkę. Spędzimy trochę czasu, ale to prywatnie, poza kamerami. Także z tego miejsca pozdrawiam Krystiana i jego rodzinę. A my lecimy, widzimy się dopiero w trakcie wakacyjnej podróży. Właśnie przekroczyliśmy granicę polsko-słowacką i jedziemy dalej. Teraz będą nas czekały odcinki górskie. Na razie taka prosta, ale cały czas piękne widoki, góry w tle. Jedziemy ku przygodzie. Krótki postój na kanapkę i herbatę. Jedziemy dalej. W dalszą podróż. A z takimi widokami gór, a te kanapki lepiej smakują. Tak jak w zeszłym roku przejeżdżaliśmy przez Dunaj nocą, to teraz udało nam się zajechać tutaj za dnia. Po przekroczeniu granicy słowacko-węgierskiej ten pierwszy odcinek kilkunastu kilometrów w kierunku Balatonu nie należy do zbyt komfortowych. Cały czas są jakieś dziury, kolejny, samochodem trzęsie i rzuca na wszystkie strony. Kiepsko się tutaj jedzie. A do Balatonu zostało nam około 100 km i postanowiliśmy zatrzymać się nad Balatonem, tak samo jak w zeszłym roku, prawdopodobnie też w tym samym miejscu, na nocowanie. Jedziemy już wzdłuż Balatonu. Za chwilę będzie miejscowość Siofok, a później Balaton Lele, tam gdzie nocujemy. Właśnie wjechaliśmy do Balaton Lele. Zostało nam 5 minut do celu, do naszej miejscówki. Balaton Lele nie śpi. Życie nocne kwitnie. Tam na wjeździe było więcej ludzi, więcej tych straganów całych. Jak nad polskim Bałtykiem. Niewiele widać, ale słychać. A słychać strasznie silny wiatr. Nad Balatonem wieje niesamowicie. My już po kolacji zjedliśmy sobie włoską pizzę w węgierskim wydaniu. A teraz jeszcze idziemy na spacer i spać. Rano nie wiem, albo podejmiemy decyzję, czy jedziemy w dalszą podróż, czy zostajemy jeszcze na cały dzień tutaj nad Balatonem. A tymczasem mówię Wam dobranoc. Dzień dobry kolejnego dnia. Godzina 7 rano. Plażowiczów, turystów jeszcze nie ma. Ale co się dziwić. Zimno, wietrznie i brak słońca. Coś się pochrzaniło z pogodą. Spadamy stąd. Jedziemy na inną miejscówkę zjeść śniadanie. Gdzieś w głębi lądu, gdzie będzie spokojniej. Tutaj nad Balatonem
warunki nie są zachęcające do plażowania. Dzisiaj na Węgrzech święto narodowe, więc sklepy pozamykane, ale lokalna piekarnia. Proszę bardzo. Chleb na całą dłoń aż do łokcie. Kosztuje około 7 zł, czyli cena jak w Polsce, a wygląda i pachnie wyśmienicie. 2 takie chleby i kilka słodkości. Jedziemy dalej. Jak widać na załączonym obrazku, popadało i to dosyć mocno. I to zanim jeszcze opuściliśmy okolice Balatonu. No, Balaton jest na tyle dużym zbiornikiem wodnym, że przyciąga tą chmurę deszczową. No i popadało mocno. Mam nadzieję, że było słychać muzyka, która wydobywała się spod kół. Świetna sprawa w trakcie nudnej jazdy. Zmieniliśmy miejscówkę. Tutaj jest ciepło, spokojnie, bezwietrznie. W tle widać jezioro, plac zabaw dla dzieci i taka fajna wieża widokowa. Zaraz tam wejdziemy, obejrzymy jakie są widoki. A tutaj jest taka ławeczka i będziemy sobie jedli śniadanko. Jeśli to dla kogoś bardzo ważne, to nawet jest i toaleta z bieżącą wodą. Tylko trochę drzwi skrzypią. Tak się prezentuje widok z tarasu widokowego, na który wszedłem. Jezioro w pięknej okazałości. Jest tam na dole jakieś stanowisko odpoczynku, ławka, pomost dla wędkarzy. Tutaj plac zabaw dla dzieci. W oddali widać pomosty różne, wędkarzy łowiących na łódkach. Fajne jezioro, takie spore, ładny widok. Super miejscówka na nocowankę na dziko, pod namiotem czy w kamperze. Tam w środkowej części ekranu, nie wiem czy widzicie, może trochę zbliżę, stoi kilka aut, które biwakowały sobie na noc. Mega korki. Trochę się tutaj wlekę jadąc powoli, bo jest sznur samochodów, chyba godzinę szczytu. Bo jestem na terenie Bośni i Hercegowiny, w miejscowości Banja Luka. I jedziemy w to samo miejsce co w zeszłym roku, plaża Marinować nad jeziorem Buszko. Benzyna 2,57, diesel 2,53, LPG 1,19. To są ceny w pieniądzach bośniackich, czyli zastępcza marka bośniacka. O, tak się dokładnie nazywa ich waluta. Także odpalamy wujka Google, pytamy ile w kantorze kosztuje ta waluta i można sobie sprawdzić, przeliczając na złotówki polskie. A my już wyjechaliśmy z Bośni, to znaczy nie z Bośni, tylko z Banja Luki i kierujemy się w te odcinki górskie, w to pasmo, które widać przed nami. Będą różne wiraże, zakręty śmierci, przepaści i tak dalej. W Banja Luce w sumie nie zatrzymywaliśmy się, bo nie ma czasu. Przelecieliśmy tylko główną arterią miasta. Kto przejeżdża pierwszy raz, musi uważać na fotoradary i ograniczenia prędkości, które są praktycznie na całej długości miasta Banja Luka. W Bośni uważać trzeba także na kierowców, którzy nie zawsze stosują się do przepisów ruchu drogowego i mając na przykład ustąp pierwszeństwa, potrafią bezczelnie wjechać. Także uwaga na bośniackich kierowców, ale oczywiście nie wszystkich.
A teraz przyszło nam mierzyć się z moją cierpliwością. O, proszę, jak wcześniej mówiłem o kierowcach. Tu zakręt śmierci. Chłop się niecierpliwi, ale co mu się dziwić. Jedziemy 20 na godzinę za to ciężarówką. I zakręt praktycznie o 180 stopni. Za mną też jedzie gość, który się niecierpliwi. Chce, to niech wyprzedza. 5 godzin później. Na chwilę już jedziemy za nim. A tu za nami się sznur samochodów już nazbierał. Zaraz będzie trzeba go wyprzedzić. Świetnie wyglądają te chmury. Pięknie. Słońce przebija się przez nie i oświetla korony drzew i zbocze porośnięte nimi. Pięknie. Lepiej, żeby już nie padało na tej plaży, gdzie jedziemy, bo będzie nam to przeszkadzało trochę. Ale mgła. Zatrzymaliśmy się na chwilę. Stacja Sikusz. I tutaj w górach deszcz padał na gorący asfalt i to wszystko paruje. Tam dalej jeszcze widziałem, była większa para. Jakby się paliło. Znowu deszcz pada niestety. Ale słońce również się przebija. Pola po horyzont, takie ugory, ale by tu latał z wykrywaczem. No i się wypogodziło. Pięknie słoneczko świeci. Z tej strony ładnie się przetarło. Świeci słońce, a z tej strony ciemno i tęcza się pojawiła. Przejeżdżając przez bośniackie miasta, zatrzymaliśmy się w restauracji, którą wcześniej upatrzyłem. Zatrzymaliśmy się na obiad, żeby się posilić. Tak wyglądał nasz posiłek. Garnek zupy,
Do tego wielki półmisek bałkańskich specjałów mięsnych. Każdy dostał napój, a na deser było ciasto i kawa. I wszystko w przystępnej cenie. Tutaj macie podane menu, jak to wygląda cenowo. Jest bardzo smacznie i polecam tą restaurację. 6 takich dużych porcji lodowych, za które byśmy w Chorwacji zapłacili 2 euro za jedną porcję, czyli 6 razy 2 mamy 12 euro. A zgadnijcie, ile tutaj w Bośni zapłaciłem za te 6 porcji lodów. No, nikt nie zgadnie. Jedyne 3 euro za 6 takich wielkich lodów. Miam. Jezioro Buszko na terytorium Bośni i Hercegowiny. To jest kolejna miejscówka na nasz biwak w trasie do Chorwacji. To samo miejsce, na którym biwakowaliśmy w zeszłym roku. Dotarliśmy tu po zmroku, ale namiot już rozłożony, matrace napompowane. Zaraz idziemy spać. Nabrać siły trochę trzeba, odpocząć. A jutro od rana plażing, zabawa i wykrywacz wyprowadzę na spacer. Kończę dzisiejszą przygodę. Jeśli Wam się podobało, to dajcie znać w sekcji komentarzy lub w inny sposób. I zapraszam Was do kolejnego odcinka, do kolejnej przygody. Trzymajcie się, dobranoc, pa!